To jest ekonomia w jednej lekcji. Ekonomiści, nobliści. Pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali w 1969 roku. Pierwsza Nagroda Nobla, 1969 rok. Otrzymali ekonomiści profesor Ragnar Frisch, Norweg, wraz z profesorem Janem Tinbergenem, Holendrem, za opracowanie i zastosowanie modeli dynamicznych, czyli szeregów czasowych, modeli z wykorzystaniem danych chronologicznych do analizy procesów gospodarczych. Ragnar Frisch wymyślił słowo ekonometria, aby odnieść się do wykorzystania technik matematycznych i statystycznych do testowania hipotez ekonomicznych. W 1930 roku Ragnar Frisch założył Towarzystwo Ekonometryczne. Wierzył, że ekonometria pomoże w ustanowieniu ekonomii jako nauki, ale pod koniec życia miał wątpliwości, w jaki sposób ekonometria była wykorzystywana. Pisał: upierałem się, że ekonometria musi mieć związek z konkretną rzeczywistością. W przeciwnym razie przerodzi się w coś, co nie jest godne miana ekonometrii, ale powinno być raczej nazywane pleiometrią, twierdził. W artykule na temat cykli koniunkturalnych Ragnar Frisch jako pierwszy użył słów mikroekonomia w odniesieniu do badań pojedynczych firm i branż oraz makroekonomia w odniesieniu do badań nad gospodarką zagregowaną. Z kolei Jan Tinbergen, który posiadał tytuł doktora także z fizyki, zaczął stosować narzędzia matematyczne w ekonomii, która była wówczas dyscypliną stosunkowo werbalną i niematematyczną. W 1929 roku dołączył do jednostki holenderskiego Centralnego Biura Statystycznego, aby prowadzić badania cykli koniunkturalnych. Wraz z Ragnarem Frischem rozwinął dziedzinę ekonometrii, wykorzystania narzędzi statystycznych do testowania hipotez ekonomicznych. Jan Tinbergen był jednym z pierwszych ekonomistów, który stworzył wielorównaniowe modele gospodarek. Stworzył składający się z 27 równań model ekonometryczny gospodarki holenderskiej. A jego książka z 1939 roku Business Cycles in the United States o latach 1919-1932 zawiera 48 równań modelu gospodarki amerykańskiej, który generalnie wyjaśnia działalność inwestycyjną i modeluje amerykańskie cykle biznesowe. Innym ważnym wkładem Tinbergena było pokazanie, że rząd, który ma kilka celów gospodarczych, np. w zakresie stopy bezrobocia i stopy inflacji, musi mieć co najmniej tyle samo instrumentów politycznych, takich jak podatki, polityka pieniężna. Na marginesie dodajmy, że jego brat Nicholas Tinbergen był również laureatem Nagrody Nobla, ale w dziedzinie medycyny w 1973 roku, po 4 latach. Zatem podsumowując, pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 1969 roku otrzymali Ragnar Frisch i Jan Tinbergen za ich pionierskie prace z zakresu ekonometrii i zastosowania matematyki i modeli statystycznych w ekonomii. Za opracowanie i zastosowanie modeli dynamicznych do analizy procesów gospodarczych. Dziękuję.